Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Rok zły, a potem 3 lata dobre, czyli bądź optymistą na nowy rok. To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji grudniowej, która dzisiaj się kończy, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Ale na samym początku chciałbym bardzo serdecznie podziękować, ponieważ na koniec 2022 roku statystyka pokazuje, że kanał przebił 4 miliony wyświetleń. Jestem Państwu bardzo wdzięczny za taką wielką aktywność, której się nie spodziewałem na kanale i dziękuję właśnie za wszystko, co robicie, na wszystkie komentarze, za lajkowania postów, za wpisy na informacje prywatne i wszystkie inne rodzaje aktywności. Bardzo serdecznie dziękuję i oczywiście życzę najlepszego na nowy rok. I właśnie o nowym roku będzie ten wpis. I chciałbym zacząć przede wszystkim od wykresu, który pokazuje, jak zachowuje się wskaźnik Put-Call Ratio dla indeksu Standard & Poor's. I okazuje się, że ten wyskok, który miał miejsce w ostatnich tygodniach, był bardzo silnie wykorzystywany przez inwestorów, którzy postanowili się zabezpieczyć przed możliwością nawrotu tendencji spadkowej. Ten wskaźnik Put-Call Ratio bardzo mocno wzrósł z powodu zapotrzebowania na niezależnie handlowane opcje put na dalsze spadki, które pozwalają zarobić na spadkach, bądź też zabezpieczyć się przed spadkami. No i oczywiście bądźmy bardzo intensywnie, monitorujmy to, co się będzie wkrótce działo na rynkach finansowych z powodu tego bardzo mocnego, dynamicznego wzrostu wskaźnika. Natomiast także zwróćmy uwagę, że na przestrzeni ostatnich 4 lat, za każdym razem, kiedy ten wskaźnik tak bardzo mocno pikował w górę, byliśmy bardzo blisko osiągnięcia minimum na indeksie Standard & Poor's, dlatego też optymizm na nowy rok może płynąć także z tego wskaźnika, który można interpretować kontrariańsko, czyli przeciwnie do tego, który sygnał jest generowany przez dany wskaźnik. Jeszcze raz przypominam, wskaźnik Put-Call Ratio pokazuje gigantyczną teraz przewagę kupowania opcji put na spadki względem opcji call na wzrosty dla indeksu Standard & Poor's. Na następnym wykresie, który jest w tle, chciałbym pokazać, jak bardzo wyraźnie rośnie teraz korelacja do ujemnych wartości między zachowaniem rentowności amerykańskiej obligacji, a zachowaniem indeksu Standard & Poor's. I tutaj ta korelacja sięga teraz bardzo wyraźnych, ujemnych poziomów, co oznacza, że jeżeli rentowności amerykańskich obligacji rosną, to występuje silny nacisk na spadki indeksów giełdowych. I to zachowanie teraz obserwujemy. Ponieważ można to bardzo łatwo wytłumaczyć. Jeżeli rynkowa stopa procentowa rośnie, to w modelach wyceny dochodowych, modelach wyceny spółek giełdowych zmniejsza się wycena i występuje presja na to, żeby sprzedawać akcje. I odwrotnie, jeżeli ta rynkowa stopa procentowa spada, to występuje presja w modelach dochodowych wyceny spółek giełdowych do tego, żeby podnosić wyceny spółek giełdowych. Stąd też wtedy występują wzrosty indeksów giełdowych i ta korelacja, która z miesiąca na miesiąc bardzo wyraźnie spada dobitnie, to pokazuje, że ten rok był bardzo ścisłym rokiem korelacji między rynkiem akcji a rynkiem obligacji. Następny bardzo ciekawy wykres pokazujący statystykę dla stycznia. Styczeń według tej statystyki na przestrzeni ostatnich 30 lat był miesiącem, gdzie występował miks sygnałów. Statystycznie indeksy giełdowe rosną o 0,6%, czyli bardzo niewiele, natomiast widzimy, że okresy, kiedy indeks giełdowy spada, przeplatają się z okresami, kiedy indeks giełdowy rośnie. I na przestrzeni ostatnich lat widzimy, że ciągi lat, kiedy styczeń był spadkowy, wynosiły maksymalnie 3. No i teraz okazuje się, że patrząc przez pryzmat ostatnich 3 lat, mieliśmy do czynienia właśnie ze styczniami, które były negatywne dla indeksu Standard & Poor's. Być może jest to zwiastun tego, że akurat ten rok, który się dopiero rozpoczyna, czyli 2023, przyniesie nam wzrost indeksów giełdowych w styczniu, więc bądźmy także zainteresowani odpowiedzią na pytanie, czy ta statystyka, która teraz jest w tle, będzie się powielać i się potwierdzi.
Spójrzmy także na rynkowe stopy procentowe podczas tego ostatniego dnia handlowego w 2022 roku. Okazuje się, że rynkowa stopa procentowa, czyli implikowana stopa procentowa, sięga poziomu 4,95% dla czerwca 2023 roku i na tym poziomie ma być osiągnięty szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych. Czyli na przestrzeni jeszcze kolejnego półrocza mamy mieć do czynienia z dwoma niewielkimi podwyżkami o 25 punktów bazowych i szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych jest już widoczny. Natomiast dla strefy euro widzimy znaczące przesunięcie w górę tej implikowanej stopy procentowej. Jeszcze kilka dni temu implikowana stopa procentowa była w okolicach 3,20, a teraz jak widzimy dla czerwca 2023 roku wynosi ona aż 3,50, więc znacząco bardzo wyraźnie wzrosły oczekiwania co do bardziej agresywnego, jastrzębiego podejścia banku centralnego w Europie do podwyższania stóp procentowych. Może to jest właśnie jeden z tych powodów, że euro-dolar tak wyraźnie rośnie i nie chce spadać i w ogóle występuje presja na euro. I to zjawisko, które teraz obserwujemy, może być cały czas kontynuowane w 2023 roku. Rynek może zakładać, że te stopy procentowe jednak będą się wyrównywać z poziomem, który będzie obserwowany dla Stanów Zjednoczonych, a oczywiście ten dysparytet stóp procentowych będzie w naturalny sposób pchał euro-dolara w górę i w ogóle wycenę euro względem innych walut do góry. Dlatego też ta zmiana powinna być niezwykle interesująca i pokazująca, że strefa euro jednak faktycznie chce bardziej agresywnie zwalczać tą inflację i by euro jako waluta stała się jeszcze bardziej atrakcyjniejsza, by można było ją wykorzystywać na przykład jako walutę rezerwową w skali większym niż ma to miejsce teraz. Dlatego to zjawisko znaczącego przesunięcia implikowanej stopy procentowej jest bardzo interesujące. No i teraz chciałbym rozpocząć przegląd rynkowych wydarzeń od Bitcoina, który zachowuje się tak, jakby chciał dalej kontynuować tendencję spadkową. Jak obserwujemy od praktycznie pół miesiąca, zmienność jest tragicznie niska, niewiele się tutaj dzieje. Rynek nie chce ani pokonać ostatnich minimów, ani wrócić nad poziom 17 000 dolarów. Naprawdę bardzo rzadko zdarza się tak, że taka mała aktywność na Bitcoinie ma miejsce. Natomiast dlaczego ten wpis dlaczego tytuł tego wpisu jest taki, że rok zły, a potem 3 lata dobre? Ponieważ jak zobaczymy, jak zachowywał się Bitcoin na przestrzeni ostatnich 9 lat, to kiedy doświadczaliśmy roku słabego na Bitcoinie, to później następowały 3 lata tłuste, bardzo dobre dla tej kryptowaluty. I teraz akurat 2022 rok, który się kończy, także był zły dla Bitcoina. Ta stopa zwrotu, która jest generowana na Bitcoinie, jest wyraźnie i to bardzo mocno ujemna i później, gdyby ta statystyka miała się potwierdzić, to wyglądałoby, że następne 3 lata będą bardzo dobre dla Bitcoina i generalnie dla kryptowaluty. Jestem bardzo też ciekawy, czy ta statystyka się potwierdzi. Moim zdaniem jest na to bardzo duże prawdopodobieństwo. Jeżeli popyt na ryzyko się pojawi, to Bitcoin powinien zyskiwać na wartości i przyszły rok powinien być rokiem Bitcoina. Natomiast dzisiaj o poranku euro-dolar próbuje troszeczkę się obniżyć, natomiast cały czas konsolidacja, która jest też widoczna od pół miesiąca, jest kontynuowana i nic nowego tutaj się nie dzieje. Mamy także do czynienia z dalszym umocnieniem jena. Traderzy uważają, że Bank of Japan będzie musiał wkrótce znowu zaostrzyć swoją retorykę, dlatego jen japoński jest kupowany. Na rynku walutowym obserwujemy także osłabienie funta brytyjskiego. Ta fala, która się rozpoczęła pół miesiąca temu, jest kontynuowana i na rynku walutowym to właśnie teraz na funcie się dzieje najwięcej. Prawdopodobnie zakończymy cały rok, jest to naprawdę bardzo, ale to bardzo prawdopodobne, nad tym newralgicznym poziomem 0,87, a to będzie sygnalizowało, że początek przyszłego roku powinien być niezwykle negatywne dla funta brytyjskiego. Tak wynikałoby z tego, co mówią nam tutaj wykresy. Presja na rzecz euro, gdzie te podwyżki stóp procentowych, jak już powiedziałem wcześniej,
zaczynają się nasilać w oczekiwaniach względem funta brytyjskiego, gdzie będą zanikały, także ten dysparytet będzie faworyzował scenariusze prowzrostowe. Warto pamiętać o wsparciu fundamentalnym wzrostu wartości euro. To ostatnie zachowanie indeksów giełdowych sprzyja także temu, żeby australijska waluta spróbowała znowu przetestować średnią dwustosunkowaną. Widzimy, że w grudniu ta średnia zadziałała i rynek może się obawiać, że początek przyszłego roku przyniesie odbicie, które obserwowaliśmy na przykład w sierpniu. Odbicie od tej średniej zapoczątkowało następną falę wyprzedaży ryzyka, dlatego też początek 2023 roku dla indeksów giełdowych zapowiada się bardzo interesująco. Zmienność powinna być dość spora. I teraz te amerykańskie obligacje, gdzie rentowność idzie wyraźnie w górę. Pamiętamy, że dla rynku na początku przyszłego roku najważniejsze będzie to, jakie będą dane z rynku pracy, ponieważ wczorajsza interpretacja danych z rynku pracy wywołała optymistyczne nastroje. Te dane z rynku pracy za grudzień poznamy w przyszłym tygodniu, plus oczywiście inflację za grudzień, także dla Stanów Zjednoczonych, i te kluczowe dane będą wpływały na wycenę amerykańskich obligacji. Jak już na wstępie pokazywałem ten wykres korelacji, jeżeli rentowności amerykańskich obligacji będą dalej rosnąć, to oczywiście wystąpi presja na to, żeby następowały spadki indeksów giełdowych. Więc jeżeli odwrócimy tendencję na amerykańskich obligacjach i te rentowności zaczną spadać znowu w kierunku wsparć, czyli tych poziomów 3,50 i jeszcze poziomów niższych, to byłoby to paliwo wzrostów indeksów giełdowych. No i oczywiście od tego, jaka będzie inflacja, będzie zależała wycena obligacji, a później oczywiście reakcja na rynku akcji powinna być wiadoma. Dlatego też spadki inflacji będą sprzyjały temu, żeby indeksy giełdowe zaliczyły dobry styczeń. Czy tak się stanie? Oczywiście odpowiedź na to pytanie do połowy stycznia 2023 roku zostanie nam ta odpowiedź zostanie nam udzielona. No i oczywiście żyjemy także tym, co robi Bank of Japan. Wczoraj pokazywałem wykres pokazujący, jakie są gigantyczne teraz kwoty przeznaczane przez Bank of Japan, żeby bronić rentowności japońskich obligacji 10-letnich. Grudzień przyniósł nam porażkę i wycofanie się Bank of Japan z szańca na poziomie 0,25% na poziom 0,5%. No i te rentowności znowu zbliżają się do tego poziomu, natomiast traderzy swapów sygnalizują nam rosnącą jeszcze nawet mocniej presję na to, żeby i ten poziom został pokonany, żeby Bank of Japan się poddał i na tym kolejnym oporze. Dlatego też zachowanie japońskich obligacji może być także kluczowe, a widzimy, że im bardziej rośnie rentowność japońskich obligacji, tym bardziej rośnie atrakcyjność jena japońskiego, dlatego też dynamika spadków par związanych z jenem jest duża. Występuje to samo zjawisko, które występowało w 2022 roku dla amerykańskiego dolara, gdzie także wzrosty rentowności amerykańskich obligacji powodowały wzrosty atrakcyjności amerykańskiego dolara i miało to miejsce aż do października. Dlatego też 2023 rok być może na samym początku będzie właśnie pod wpływem tego zjawiska na rynku walutowym, więc pary związane z jenem szykują się także do bardzo dużej zmienności. No i oczywiście ja osobiście oczekuję presji na to, żeby ten jen japoński się umacniał. Na pewno na początku 2023 roku. Natomiast wczorajsza sesja na Wall Street przyniosła nam ponowny powrót optymizmu i widzimy na wykresie, że raz mamy sesje spadkowe, później wzrostowe, później znowu spadkowe itd. Czyżby dzisiaj przyszła kolejna sesja spadkową? Zobaczymy. Dzisiejsza sesja oczywiście jest specyficzna. Kończymy tworzyć świece kwartalne, miesięczne i oczywiście przede wszystkim roczne. Dlatego też mogą być jakieś dziwne ruchy, aktywności na poszczególnych instrumentach finansowych, natomiast moim zdaniem ani nie pokonamy oporu 3900 punktów, ani wsparcia 3800 punktów i tak doczekamy do nowego roku. Z danych makroekonomicznych dzisiaj o 15:45 poznamy wskaźnik Chicago PMI za grudzień. Może mieć znaczenie, teraz rynek interpretuje te dane w taki sposób, że im są lepsze, tym jest gorzej dla indeksów giełdowych, a im są słabsze, tym jest lepiej dla indeksów giełdowych.
Więc no, taka też powinna być interpretacja tych danych, które poznamy o godzinie 15:45. Niemiecki DAX zachowuje się bardzo analogicznie do tego, co się dzieje na Wall Street, chociaż relatywna siła europejskich akcji jest coraz lepiej widoczna. W prawym górnym rogu odsyłam do wczorajszego materiału dotyczącego tego, jak europejskie akcje pobiły akcje z Wall Street w tym roku i zdarzyło się to pierwszy raz od bardzo wielu lat i w tym materiale jest także prawdopodobna przyczyna tego właśnie, że europejskie akcje zachowują się lepiej niż akcje na Wall Street. Cały czas pełzniemy w górę na cenie złota w klinie zwyżkującym. Ma to miejsce bardzo wyraźnie. I oczywiście przejdźmy teraz do rynków emerging markets. Wczorajszy optymizm na Wall Street oraz oczywiście brak spadków euro-dolara przyniósł nam umocnienie krajowej waluty. Rynek nam sygnalizuje, że no, raczej trudno będzie o jakąś większą aktywność, chociaż oczywiście w ostatnich godzinach może mieć to miejsce tego roku. Jednak no, nie spodziewam się osobiście takiego zachowania złotego podczas dzisiejszego dnia. I oczywiście uważam, że końcówka tego roku pokazała nam, że do polskich aktywów zaczyna przypływać kapitał międzynarodowy szukający stopy zwrotu na całym świecie. Złoty się umacnia z perspektywą na umocnienie w przyszłym roku. Przede wszystkim atrakcyjne są polskie obligacje, a w drugiej kolejności polskie akcje. Widzimy na wykresie polskich obligacji, jak działa teraz średnia 200-sesyjna, natomiast jeżeli dane o inflacji w Polsce oczywiście, które także poznamy w połowie miesiąca oraz oczywiście dane o inflacji ze Stanów Zjednoczonych będą sygnalizowały pogłębienie tendencji dezinflacyjnych, to wsparcia powinny być pokonane i powinna rozpocząć się następna fala kupna polskich i światowych obligacji i to jest mój oczywiście scenariusz bazowy. I warszawska giełda na sam koniec wczoraj zakończyliśmy nad poziomem 1800 punktów, a to otwiera przestrzeń do tego, żeby myśleć bardzo realnie o szybkim ataku nawet na opór 2000 punktów i moim zdaniem to jest scenariusz bazowy. Tak to się kształtuje na wykresach. Rynek ewidentnie wybija się górą z formacji trójkąta, która jest widoczna od 2 miesięcy, która się tworzy na naszych oczach. Gdyby jeszcze obrót na GPW zaczął dynamicznie rosnąć, to mielibyśmy do czynienia z klasycznymi sygnałami zachęcającymi do tego, by wieścić następną falę bardzo dynamicznych nawet wzrostów akcji na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych, ale z takimi marzeniami prawdopodobnie poczekajmy na początek 2023 roku. Cieszmy się jednak z tego, że wygląda na to, że cała świeca roczna będzie miała bardzo długi dolny cień, a jeszcze raz przypominam, za każdym razem, kiedy w ostatnich 15 latach indeks giełdowy WIG20 odbijał od strefy potężnych wsparć 1250-1500 punktów, przynosiło nam to nawrót tendencji wzrostowych, które wynosiły indeks w okolicy co najmniej poziomu 2400-2500 punktów, czyli jest naprawdę jeszcze spory potencjał ku temu, żeby zagrać na wzrosty wartości spółek na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych, a to jest związane przede wszystkim i tylko z zachowaniem euro-dolara. Jeżeli euro-dolar w 2023 roku pójdzie w górę, to bez względu na to, co się w Polsce będzie działo, hossa na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych będzie kontynuowana. Natomiast zagrożeniem oczywiście dla giełdy jest nawrót umocnienia amerykańskiego dolara. Ja osobiście jednak sądzę, że 2023 rok będzie jednak rynkiem polskich aktywów, ale przede wszystkim polskich obligacji. Także zobaczymy, co się z tego wykluje. Zapowiada się znowu bardzo interesujący rok. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji grudniowej, która jeszcze trwa, zachęcam ich do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam i życzę dzisiaj stopy zwrotu i wszystkiego dobrego na nowy rok.